Dawno nie grałem w żadne MMORPG, jakoś nigdy mnie nie ciągnęło, a między wierszami można było wyczytać, że nie chciałem się uzależnić. Niemniej gry na RPG na moim kanale pojawiają się rzadko i zazwyczaj jeśli już są to głośne tytuły na jednego gracza. Ale uwaga! Piekło właśnie zamarzło i zrecenzuję dla was pierwszy raz na kanale MMORPG i to produkcji polskiej. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja darmowego MMORPG pod tytułem Broken Ranks. Zapraszam. Broken Ranks jest grą MMORPG, ale nie stanowiło to dla mnie przeszkody, aby pograć sobie samodzielnie i podejmować się kolejnych questów. Wiadomym jest, że gry nie ukończyłem, ale pograłem w nią na tyle, że będę mógł przedstawić swoją opinię na jej temat. Zacznijmy od tego, że Broken Ranks jest darmowy, jednak jak się domyślacie, będą opcjonalne płatności w samej grze, ale na tyle, na ile udało mi się pograć, nie natknąłem się na paywalla, więc całkiem w porządku. Jednak zaznaczam jeszcze raz, nie ukończyłem gry w całości, więc nie wiem, co będzie dalej. Grę rozpoczynamy od wybrania klasy naszej postaci. Jako że w RPGach preferuję siłowe rozwiązania, a nie bawienie się magicznymi zwojami, klasycznie mój wybór padł na barbarzyńcę. Następnie tworzymy w kreatorze swojego hipka z kilku dostępnych możliwości. Szybko stworzyłem swojego sarmatę, bo nie lubię zbyt wiele czasu poświęcać w kreatorze i najczęściej gram tą do bólu defaultową postacią, jaką można mieć. Historia przedstawia wojnę dwóch krain. Utor podstępnie napada ojczyznę naszego bohatera, Taern. Pomimo zaciekłej obrony król ginie w bitwie, a wojska Taernu zostają rozbite. Krwiożerczemu Utorowi jednak to nie wystarcza. Rozpoczyna się rzeź mieszkańców i plądrowanie. W tym mrocznym czasie wcielamy się w wieśniaka, który wkrótce zmieni losy Taernu, o ile oczywiście nam się powiedzie. Historia to takie trochę klisze. Dwa zwaśnione kraje, od wieśniaka do bohatera, ileż razy przerabialiśmy to w grach. Jednak nawet pomimo to śledziło mi się historię z dużą przyjemnością, choć nie oczekiwałem zbytnich twistów fabularnych. Nasz bohater też raczej nie za wiele ma ciekawego do powiedzenia. Jego odpowiedzi to dosłownie w większości przypadków jedno słowo albo z trudem sklecone całe zdanie. Jednak muszę przyznać, że gra samym początkiem potrafi wzbudzić ciekawość, bo dzieje się dużo i jest intensywnie. Oczywiście jak na standardy izometrycznych gier RPG. Jeśli graliście w klasycznego Baldur's Gate, to Broken Ranks daje z początku bardzo podobny vibe pod kątem oprawy. Piękne rysowane tła, po których śmigają trójwymiarowe ludki. Twórcy zadbali jednak o to, aby tła nie były statyczne, a to motylki latają nad kwiatkami, z drzew sypią się liście, a nad trupami unoszą się muchy. Wygląda to naprawdę dobrze. Gra umożliwia też niewielki zoom, ale z moich obserwacji wynika, że najlepiej grę się ogląda na największym oddaleniu. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, ogólnie poruszanie się jest podobne jak w Baldur's Gate. Odklikamy gdzie iść i ludzik podąża do wskaźnika. Jednak tutaj nie zawsze. Jeśli operacja wybrania drogi jest bardziej skomplikowana, no to trzeba się ręcznie przeklikać przez odpowiednie checkpointy, aby doszedł do celu. Jeśli mapa ma przeciwników, no to oni po prostu stoją i czekają, aż zaczniemy walkę, lub niektórzy sami zaczną z nami wojować, jeśli podejdziemy tylko w ich pobliże. Zanim przejdziemy do najważniejszego aspektu walki, kilka słów na temat historii. Mamy tutaj też wybory. Czy uratujemy wieśniaków z płonącej wieży, czy księgi z płonącej biblioteki. Choć tutaj wybór jest, wydaje się, dość oczywisty, ciężko powiedzieć, na co wpłyną nasze wybory, ale i tak opcja ta od czasu do czasu się tutaj pojawia. Jako że jest to gra MMORPG, podczas wykonywania zadań czy przemierzania krain spotkamy innych graczy zajętych swoimi sprawami. Oczywiście możemy ich zaatakować, jeśli czujemy się mocni, lub wymienić się towarami. Póki co w grze jest względnie spokój i można zająć się swoimi sprawami. Pytanie, co będzie później, gdy graczy pojawi się więcej, choć mnie do tej pory nie zdarzyło się natknąć na jakichś specjalnie agresywnych graczy. Walka przedstawia dość ciekawy koncept. Choć wymaga pewnego przyswojenia podstawowych zasad, jest to walka turowa, przy czym mamy jedynie 10 sekund na turę. Mamy tutaj 5 okien symbolizujące wykonanie akcji, np. uderzenie
uderzenie mieczem, rzut kamieniem i tak dalej. Przy czym mamy określoną pulę punktów akcji. Możemy rozłożyć je tak, że zadamy kolejno 5 cięć mieczem, ale z racji, że punkty będą przypisane po jednym do danej akcji, będą marne szanse na trafienie lub ciosy będą dość słabe. Możemy zmniejszyć ilość akcji, na przykład do 2, ale zwiększyć punktami szanse na trafienie i obrażenia. Dodatkowo, jak wspomniałem, ataki mogą być na krótkim dystansie, jak i na długim. Na początku na przykład rzut kamieniem, potem strzał z łuku. Poniżej mamy 3 linie ikon symbolizujące obronę. To kolejno obrona przed atakiem z bliska, na długim dystansie i magicznym. Tutaj też pakujemy nasze punkty akcji. Im wyższa obrona mieczem, tym mniejsze szanse na trafienie z bliska, ale już ataki dystansowe mogą zadać sporo. Trzeba zbalansować punkty akcji na atak i obronę i to w ciągu zaledwie 10 sekund. Całe szczęście twórcy dodali nam możliwość zdefiniowania 4 presetów, pomiędzy którymi możemy się szybko przełączać, jednak nie wyeliminuje to dostosowywania danego presetu pod danego przeciwnika lub przeciwników. Oczywiście dochodzą do tego jeszcze buffy, jak i debuffy. W walce może być po naszej stronie do 5 postaci, ale nie mamy nad nimi kontroli. Walczą autonomicznie. System walki wydaje się być dość złożony, choć szybko można ogarnąć podstawy. Jeśli walka była zacięta, nasz ziomek poniósł straty. Możemy odpocząć i tutaj też ciekawostka. Można odpocząć zupełnie gdziekolwiek i poczekać chwilę, aż statystyki zostaną przywrócone. Za walkę oczywiście dostaniemy doświadczenie, które wraz z kolejnymi poziomami pozwoli ulepszać postać w kilku dostępnych statystykach. Jak w większości gier RPG, obok doświadczenia najważniejsze są pieniądze. Te możemy przeznaczyć na zbroję, uzbrojenie, jak i wiele innych rzeczy i tutaj znajdziemy też możliwość kupna konta premium, które da nam dodatkowe możliwości. Niemniej, jeśli zdecydujemy się jednak grać za darmochę, nadal możemy, jednak po cenach lepszych rzeczy w sklepach widać, że trochę nam zejdzie, zanim dostaniemy się do tych wartościowych przedmiotów, a nawet i kupno ich nie gwarantuje ich używalności, bo trzeba mieć jeszcze odpowiedni do nich poziom postaci. Oczywiście gra raczy nas questami. Niektóre są całkiem interesujące, a niektóre to zwykłe kopiuj wklej z innych RPGów. Niemniej zadania czasem przeniosą nas w zupełnie nowe lokacje. Kolejne zadanka pozwolą na zebranie większej ilości złotych monet, a czasami i lepszego oręża. Z wad na początku wymieniłbym mocno powtarzalne walki. W pewnym momencie już nie chciało mi się żonglować umiejętnościami, tylko po prostu klikałem cały czas koniec tury, aby zaatakować przeciwnika. Widać, że jest tutaj sporo miejsca na grindowanie, na przykład zaraz za miastem, gdzie mamy sporo przeciwników, w zasadzie ustawionych zaraz obok siebie, którzy nie stanowią zbyt wielkiego wyzwania. Wkurza zbyt długie odnawianie statystyk przy odpoczynku. Oczywiście na koncie premium jest ono o 40% szybsze, ale taka jest idea darmowych MMORPG z płatnościami. Coś ci gracze premium muszą zyskiwać. Pochwalić muszę za to oprawę. Mówiłem o tym wcześniej, ale faktycznie gra tutaj się naprawdę wyróżnia. Lokacje mają masę szczegółów, są pięknie namalowane. Ludziki to raczej bardzo proste obiekty obciągnięte teksturą i ogólnie zazwyczaj widać je z daleka, choć oczywiście można przybliżyć kamerę. Jednak jeśli chodzi o postacie, niektóre w mojej opinii mają zdecydowanie zbyt długie ręce. Z niewielkich problemów pojawiają się też postacie zupełnie bez tekstury, ale nie ma to w zasadzie wpływu na rozgrywkę. Dodam, że oczywiście cała rozgrywka jest również dostępna w języku polskim. Gry MMORPG mają tą zasadę, że trzeba czasu, aby wsiąknąć. Broken Rank stara się przyciągnąć nas od samego początku skojarzeniami z Baldurem i piękną oprawą. Fajnie wypadł całkiem ciekawy system walki, który wymaga chwili, aby się z nim oswoić. Broken Ranks od początku sprawia bardzo dobre wrażenie i zachęca do dalszej eksploracji świata. Dodatkowo, wpisując kod z opisu filmu, podczas instalacji dostaniesz konto premium na 7 dni, aby sobie spróbować. Jednak nie jest to wymagane, bo przypomnę jeszcze raz, że gra jest darmowa. Więc jeśli lubujesz się w MMORPG, tytuł wart sprawdzenia. No, zwłaszcza, że jest za darmo. A jak głosi staropolskie przysłowie, za darmo to uczciwa cena. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.